To co? Załoga przygotowana? Przygotowana. Trzeba podwiązać. No więc tutaj mieliśmy problemów troszeczkę z platformą, jak podnieść. Wydawało nam się, że powinno być elektrycznie, ale nie mogliśmy znaleźć żadnego działającego przycisku, no to podnieśliśmy ręcznie po prostu. Z railingami na rupie też mamy problem, bo podłączyliśmy po prostu w taki dziwny sposób. Akurat nie ma no, ale też to jakoś jest. No, może rzeczywiście to naprawić. Na wodzie się utrzymuje. Na wodzie się utrzymuje, mówi Tomek, i to jest, tego się trzymajmy. Więc płyniemy. Trochę się bałem, wyślizgaliśmy się z takiej bardzo wąskiej kei, nie? Tak. I wiał dość silny boczny wiatr, więc była duża szansa, że nam się prawdopodobnie pobije. No, ale Krzysztof dzielnie stał, a do sterunu stanie z odbijaczem, wolnym odbijaczem. Tomek sprawnie rzucił cumę, Agnieszka sprawnie oddała ringi i płyniemy, no. Na keję. Tym razem. Ale na keję. W poniedziałek mamy coś do załatwienia w Lavrio. Nie możemy więc wypłynąć dalej. Postanawiamy zrobić niedzielny żeglarski spacer na Keę. Kea to najbliższa Atenom wyspa archipelagu Cyklad. Dzięki temu szybki rejs na Cyklady z Lavrio jest możliwy. No i płyniemy. Tak, płyniemy. Zatrzymaliśmy się w porcie Korysia, w zatoce Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj jest patronem żeglarzy i jego zatoka daje dobre schronienie żeglarzom. A nam zaoferowała pyszny obiad w tawernie Nissos. Morze pochłania. Na dnie wokół wyspy Kea leżą różne wraki. Między innymi wrak statku Britannic. To był jeden z 3 transatlantyków. Pozostałe to Titanic i Olympic. Na początku panowie na salonach dusznych od cygar wymyślili, że nazwą go Gigantic. Ale po katastrofie Titanica poszli po rozum do głowy i uznali, że no to jednak ryzykowna nazwa. I słusznie, bo Britannic zatonął 4 lata po Titanicu. Właśnie tutaj, gdzie jesteśmy teraz, w okolicy Kei. W czasie I wojny światowej wpadł na niemiecką minę. Na pokładzie było 1300 osób, a zginęło 30. Była wystarczająca liczba szalów. Wrak Britannica został odkryty przez Jacques'a Cousteau w 1975 roku, a w 2000 o katastrofie powstał film o tytule Britannic. Zrobiliśmy taki manewr, no troszkę niebezpieczny, bym powiedział, bo przyszliśmy przed dziobem statku, a to dlatego, że i to takiego sporego statku, i dlatego, że no on dość wolno płynął i chcieliśmy, żeby nas wyprzedził, to sobie spokojnie z prawo skręcimy, a jakoś tak wolno. I oceniliśmy, że tak z 10 węzłów płynie. I skręciliśmy w prawo, zrobiliśmy zwrot, skręciliśmy w prawo, ale włączyłem silnik troszkę do przodu. Silnikiem mocno i przeszliśmy linię jego dziobu. Teraz jest za nami. Wygląda na to, że przeżyliśmy.
Czasem można tak robić, ale oczywiście strasznie trzeba uważać. Lepiej tego nie robić w takiej sytuacji. No my to robiliśmy, bo on po prostu bardzo wolno płynął i był dość daleko, więc uznaliśmy, że jest to bezpieczne. No i zrobiliśmy sobie krótką wycieczkę na Keę dzisiaj. 3 godziny w jedną stronę, 3 w drugą. Zjedliśmy obiad, załoga zadowolona. Wracamy do mariny. Chcemy zdążyć przed zachodem słońca. Zachód słońca już jest bardzo niedługo, pewnie za jakieś 20 minut. Ale my też z kolei widzimy tą marinę przed nami i będziemy pewnie właśnie gdzieś za 20 minut. Ja już założyłem kurtkę, bo się nie bierzę z rokiem. Końcu to po październik. This is Jacques Pimpinella calling Olympic Marine. Yes, sir, this is Olympic Marine. Okay, so we are close now to Jacques Pimpinella, and we're going to be entering the port. Okay, sir. Do you need a gas station? No, step on. Thank you. W Marynie Olympic zawsze można liczyć na pomoc przy cumowaniu. Kiedy zbliżaliśmy się do Kei, podpłynęło pontonem 2 pracowników portu. Jeden wysiadł na Kei i odbierał od nas cumy, drugi pontonem pomagał nakierować dziób jachtu. Pomagał również przy wyciąganiu mooringu. Okazało się, że mooring jest za krótki, więc wziął od nas cumę i go przedłużył. Było łatwiej, zwłaszcza że pontonem dopychał dziób. Kolejny dzień, wychodzimy z mariny. Tomek już ma cumę na pokładzie. Przypłynął facet na pontonie, żeby nam pomóc z jednym mooringiem, bo musieliśmy przedłużyć. Więc jesteśmy teraz na jednej cumie i na jednym mooringu. Zaraz oddamy drugi mooring. Agnieszka, to rzuć drugi mooring. Dobra, oddajemy drugi mooring i teraz została nam tylko cuma na prawej stronie. Wreszcie wypływamy na szerokie wody. Obraliśmy kierunek na północ, ruszamy ku wyspie Evia. A gdyby ktoś pytał, jak się nam płynie, to literacko. Rzuceni na głęboką wodę, łapiemy wiatr w żagle i cała naprzód. Nudy nie ma. Więc popływaliśmy sobie troszkę na żaglach dzisiaj i było całkiem nawet fajnie. Teraz już płyniemy na
na silniku i płyniemy do takiego miasteczka Marmarii, które już jest pół godziny nawet od nas. Tam jest takie małe molo, gdzie są w zasadzie tylko 2 miejsca i cumuje się longside'em, więc jak będziemy mieli szczęście, no to staniemy przy kei, a jak nie, no to planujemy na kotwicy. No wiatr jest taki dość spory. Robiło się tak troszkę chłodniej, silny wiatr, mamy w dziób. No i tak, zobaczymy. Najwyżej będą wachty kotwiczne. Włączyłem pompę węzłową, bo była wyłączona, a nam się nabrało troszeczkę wody i tak pływa, no. Pewnie nie najlepiej. Wydaje mi się, że troszkę przelałem podczas napełniania zbiornika wody i troszkę się przelało. No więc oczywiście to wszystko spływa potem i nalało się do środka. No, i pewnie stąd jest, no. Więc wypompowujemy, no. Aha, no i sprawdziłem, bo to jest trochę brzydliwe, ale sprawdziłem, to woda jest słodka. Więc jest ok, nie ciekniemy. W Marmarii szybko znaleźliśmy miejsce, zacumowaliśmy longside'em. Wiało, więc nie było łatwo. Kiedy już skończyliśmy manewr, okazało się, że parę metrów dalej jest słupek od prądu i że trzeba się przesunąć. Przeciągnęliśmy łódkę na cumach. Dla załogi to pierwsze chwile na jachcie. Pierwsze manewry to zawsze wyzwanie. Kartę do podłączenia się do prądu kupiliśmy w kiosku przy nabrzeżu. Dostępna była tylko karta za 20 euro. Cóż poradzić? Nie mieliśmy wyboru. Luksusowe ilości prądu. W Marmarii spokój, cisza, ludzi niewielu, zwierząt więcej, dzięki czemu kolację jada się tu w najlepszym towarzystwie. A port Marmarii wygląda malowniczo, zwłaszcza o zachodzie słońca. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.